Jakoś w tym sezonie w Iranie dużo pływamy. Ostatnio dużo w ogóle pływamy. Cały czas ostatnio pływamy. Już się rusza nasz statek. Ale tym razem właśnie bez groszka. Ale teraz łódź będzie porządniejsza. Mam nadzieję, że będzie porządniejsza. Zobaczymy. Nie no, wyglądają na porządniejsze. Dziś zaczynamy znowu od pływania. Groszek został na parkingu, a my postanowiliśmy zwiedzić chyba jedną z najpiękniejszych wysp w Iranie. I najmniejszą, ale ja powiem szczerze, że najbardziej na nią liczyłam. Trochę to przypomina nasze PKS-y sprzed 20 lat w środku, a siedzimy na górze. Przypomina samolot. Samolot? No gdzie? Stewardessy nie ma, za to jakiś film w telewizji leci na żywo. Kłócą się cały czas w tej telewizji. Ale ta czwórka była, o dziwo, i to irańska telewizja. Płyniemy od pół godziny, jesteśmy już innymi ludźmi, bo oglądamy irańską telewizję. Przestępstwo, to jest alkohol tu pokazywany, imprezy. Ludzie się modlą, a na górze jest impreza. O Jezu, po prostu nie wiem, lepiej żeby to wyłączyli chyba. Historia się powtarza. Jedziemy tuk-tukiem za 100. Niestety jesteśmy sami, nikogo nie poznaliśmy na rejsie. Ale jestem dobrej myśli. Akcja była prosta. Hello Daniel, how are you? Good morning. Poznajcie naszego kierowcę i przewodnika. Zaczynamy od śniadania. W bardzo fajnym miejscu, nie? Super jest klimat i wystrój. Pokaż naszym widzom umywalkę. To znaczy? Bardzo mi się podoba umywalka. Sparrow, dobra. The couple. Iranian couple, or I don't know, foreigner couple. Zdecydowaliśmy się na niego, bo bardzo dobrze mówi po angielsku i zna polskie słowa. You know some Polish words, you know. Yeah, because the Polish people, the first country come to Iran and Hormuz Polish. The couple, first country, Polish, Germany, France. Because this year, since Daniel and the wife coming here, and they will come to Hormuz Island, and will come to drink coffee. The super coffee for week up because Danielle and she may be little bit sleeping. Must to drink coffee for week up. Exactly. Okay, thank you. Spróbujemy w sumie czegoś, czego jeszcze się nie jedliśmy dzisiaj. W ogóle nie jedliśmy. Nigdy nie jedliśmy omletu z krewetkami. Myślisz, Nigdy, jakoś tak wyszło. No zobaczymy. Pierwsza na liście atrakcji Ahmeda jest Dolina Solna, czyli naturalne pokłady soli, innych minerałów ukryte w skałach, które są wypłukiwane cały czas przez wodę i stąd pozyskują sól. Ale przy okazji jest fajna atrakcja. Powiedział, że tam, gdzie nie chodzą ludzie, możecie spróbować i trochę zjeść, ale chyba wszędzie chodzą ludzie, bo jest ich tutaj mnóstwo, jak na taki miesiąc przed sezonem, bo jednak więcej. Przed sezonem, ale Ahmed mówił, że Irańczycy sezon mają teraz. Turyści, którzy przyjeżdżają do Iranu w lecie, żeby się wygrzać, oni wtedy tutaj są, a teraz są sami Irańczycy, no i my. Co jeszcze możemy powiedzieć? Zwiększyła nam się ekipa o tak. Dwoje Czechów, Irenę i Martina. Tak, ale to musimy się ich zapytać, bo jeszcze się nie pytaliśmy, czy możemy ich nagrać. Zatrzymaliśmy się przy takiej wiosce kolorowej, to jest ekokemping, ale okazuje się, że to nie ma nic wspólnego z komuną, tak jak czytaliśmy, tylko to ma wspólnego z tym, że to rząd, bogaci bankierzy sobie wybudowali pod przykrywką tego, żeby to była wioska komuna. Nie ukrywam, Ekowioska. że najbardziej z całego Iranu chciałam przyjechać tu i właśnie do tej wioski, bo zobaczyłam gdzieś zdjęcie i tak mnie zachwyciło, dlatego chciałam spędzić tutaj jak najwięcej czasu. Okazuje się, że to jest zabronione i w ogóle nie wszędzie można wejść.
Nie zdążyłem włączyć kamery, jak Ahmed opowiadał, więc pozwólcie, że ja będę waszym przewodnikiem. Będzie mniej tłumaczenia i napisów w filmie. Całość wyspy 80% to jest sól. I teraz my jesteśmy w jednym z najpopularniejszych miejsc na wyspie Ormus, czyli w Tęczowej Dolinie. Tak. I chodzi o to, że dzień temu padało. Przez to cała sól została rozmyta i tych kolorów jest troszeczkę mniej. Jakbyśmy poczekali tutaj do następnego dnia, to powiedział Ahmed, to nie ja wymyśliłem, to byśmy dopiero zobaczyli kolory. Natomiast następne dni, czyli tam 3., 4., 5. po deszczu, to jest taka sytuacja, że wszystko zaczyna się robić białe, bo ta sól, ta wilgoć zaczyna parować i kolory znowu nikną do następnego deszczu, więc Czyli żeby... Tak. nie jesteśmy w najgorszym momencie, Ale nie najlepszym. ale nie w nie najlepszym. Nie, najgorzej by było, jakby padało. Ja myślę, że historia o deszczu to jest jakaś ściema, bo tych kolorów może jest kiedyś dużo. Ja myślę, że ludzie to już zabrali dawno, bo tutaj każdy z kamieniem wychodzi i sprzedają te panie miejscowe takie słoiczki z buteleczki też. Z piaskiem tym, z solą, Z tymi wszystkimi kolorami. z minerałami. Niektóre są takie duże. Także tutaj jest wybrane wszystko. Bo jesteśmy w Banderabas od 2 dni i nie widzieliśmy tutaj deszczu nigdzie w okolicy. A on mówił, że wczoraj padało, więc trochę dziwna sprawa. Trochę, a może tutaj padało, no trochę to jest dalej. Godzinę płynęliśmy. No dobra, okej. Ale jak byliśmy na tej wyspie takiej malutkiej z Ach, Cash popłynęliśmy, to tam też była ta plaża Silver Beach. No i I gleba ona się była... ładnie błyszczała, ale była i tak troszeczkę, ona była taka malutka. I myślę, że to jest na takiej samej zasadzie. To jest nasze przypuszczenie tylko. No, mamy dość duże doświadczenie w jeżdżeniu po różnych miejscach na świecie. Teraz ta seria okazuje się, że zaczyna się układać nam serią kolorowych gór, bo zaczęliśmy w Turcji To i... jest pływająca seria szlakiem kolorowych gór. Tak. Natomiast jeśli chodzi o samego Ahmeda, to gość tak jest naprawdę spoko. Opowiedział nam swoją historię. Mieszka tu od samego początku. Właśnie, bo to jest bardzo ważna informacja. Od początku, od urodzenia. Jak tutaj będziecie, bo pierwsza osoba, która do nas podeszła, jak wysiedliśmy z promu, sępy się rzuciły, kto pierwszy, ten lepszy, bo po prostu było ich więcej, tych wszystkich riksiarzy, tuk-tuków Tak. i motorów, taksówek. Co jest ważne, właśnie nie ma problemu wynająć motoru, żeby samemu prowadzić, co jest ogólnie zabronione w Iranie. Tak. I było ich więcej niż samych tych ludzi, którzy przypłynęli. I teraz tak, pierwszy do nas podszedł z motorem. I tak pomyśleliśmy, no fajnie by było sobie tutaj szmychnąć tym motorem, bylibyśmy sami, byśmy byli tyle czasu, ile byśmy chcieli, ale zaraz. Bardzo mało jest informacji o Ormuzie w internecie, w naszych przewodnikach, mamy 2 irańskie. To są tylko wzmianki, co tutaj jest. Macie to i to. No jest to najmniejsza wyspa, zwana jest często kolorową, czerwoną wyspą albo kolorową. Tak i tak. I tak naprawdę nie ma za wiele informacji, ewentualnie o populacji, która tam się zmienia, bo tutaj bardzo mało ludzi mieszka. I tak sobie myślimy, ale chwila, jak będzie jakiś miejscowy, czy no nawet żeby zapłacić więcej, bo zapłaciliśmy za prom po 20 zł za bilet w jedną stronę, Tak. za osobę. Irańczycy płacą, znaczy miejscowi, czyli w sensie Banderabas region płaci jedynie 2 zł, a Irańczycy z innych tam regionów 8 zł, my zapłaciliśmy 20 zł tak w przeliczeniu. Tak tutaj jest. I okazało się właśnie, że trafiliśmy na gościa, który urodził się na tej wyspie. I naprawdę, po pierwsze bardzo dobrze mówił po angielsku, bo w Farsi to byśmy się tutaj nie dogadali pewnie odnośnie tych atrakcji. Trwałoby to strasznie długo, tłumaczenie Wasko i tak dalej, o Jezu. Więc dobrze, że on mówi po angielsku. Zabrał nas na pyszne śniadanie. Pierwszy raz jedliśmy tak dobry omlet z krewetkami. I ten drugi też był dobry omlet, nie? Jego historia krótka. Kiedyś, 20 lat temu, nie było tutaj wody. On jako mały 6-letni chłopiec chodził z mamą, która jedną 20-litrową bańkę dzban nosiła na głowie, drugą 20-litrową w ręce, a on jako 6-latek miał 2 małe 5-litrowe butelki do tego, żeby je niósł. I raz jedną stłukł. Tak. I mówi, no mama mówi, jesteś leniwy, nie jesteś w stanie utrzymać tej butelki i tak dalej. No tak się tutaj to odbywało. Oczywiście nie było też elektryczności. Ale nie potrzebowali.
On próbował różnych rzeczy, pływał na statkach, różne rzeczy przemycał, żeby było mu lepiej, ale w końcu zdał sobie sprawę, że umie angielski i to jest jego przewaga nad tymi innymi ryksiarzami, którzy tam Jak on to mówił, że znają tylko how are you, what's your Tak. name, hello, and I am not a woman. Yeah. I ogólnie rzecz biorąc, oprócz tego, że poznajemy historię, to poznaliśmy jeszcze historię jednego człowieka, który tutaj mieszka na stałe. Natomiast jeszcze się z nim nie rozliczyliśmy. Zobaczymy na końcu, co będzie. Na koniec wam powiemy, czego polecamy. So here the name Wali statue. The first you can see like gorilla, and then the first you can see the white mountain look like the goat or sheep, you know, in the top with the head. Yeah, it's good for your imagination. It's good, perfect. And then you can see that way in the top look like chicken and rooster in the top in the mountain. And 5-6 minutes must by walking, and you can see look like dragon before to middle mountain, and then the last you can see one beach, the cliff, but no jumping, okay? Yeah, but you can see the beach and see the nice place here. Jak wsiadaliśmy na prom, to chłopaki widzieli, że mamy rowery i nam proponowali przejażdżkę rowerami po Ormuzie, ale zdecydowaliśmy, że jest za dużo gór i na jeden dzień to będzie zbyt męczące. Ale jak macie więcej czasu, to tak jak widać, nie jest to trudne. Tak naprawdę, jeśli chodzi o sam Iran, to przynajmniej w zimie te wszystkie rzeczy, które są wcześniej, te wszystkie miasta, one są fajne. Wcześniej od strony Polski. Tak, można je zobaczyć, ale jednak w zimie kamperem najlepiej spędzać czas tutaj właśnie na południu, na wyspach, na wybrzeżu, gdzie jest temperatura zbliżona do naszej polskiej w lecie. Poza tym nie polecamy tego wybrzeża Morza Kaspijskiego w zimie, dlatego że, nie tylko dlatego, że jest zimno, ale w tych miastach dużych, gdzie są atrakcje, jest straszny smog w zimie, Tak. dlatego że góry zatrzymują to złe powietrze i Nie ma po wymiany prostu powietrza, śmierdzi. Chociaż na wybrzeżu też śmierdzi, ale z innego powodu. Tutaj jest bardzo duże wydobycie i Wydobycie ropy i gazu. No i niestety, ale to też nie jest dobry zapach. O, proszę, tutaj mamy grajków. Widzicie, nawet są plecaki, głośniki tutaj. Jak się bawić, to się bawić. Bo to jest tak jak ze wszystkim, co się zakaże ludziom. Jak coś jest zakazane, to smakuje 2 razy bardziej lepiej i nie inaczej jest z muzyką, nie inaczej jest z innymi rzeczami w Iranie, bo po prostu ich do tego ciągnie. I każdy moment, kiedy mogą potańczyć, posłuchać muzyki, głośno, potańczyć sobie na zewnątrz, to jest dla nich dobra okazja, żeby się zrelaksować, więc dlaczego mają z tego nie korzystać? Teraz za nami jest koncert na misach. Nie wiem, jak to się nazywa fachowo, może ktoś gra, to napisze w komentarzu, jak to się nazywa. Teraz jesteśmy w słynnej Dolinie Postaci i można w skałach zobaczyć różne rzeczy. Głównie są to zwierzęta, ale Ahmed powiedział nam, że im więcej wypali się trawki lub spożyje innych rzeczy typu aransagi, to można zobaczyć dużo więcej ciekawych rzeczy. Wszystko zależy od naszej wyobraźni. My na razie widzimy tylko smoka. No smok jest potężny, tego widać, ale była małpa, Ale przyjrzymy się. Małpa to była wcześniej, przed Doliną Postaci. Oczywiście zdjęcia pamiątkowe, nie tylko z widoczkiem, ale i z nami, z Aldoną. Teraz droga powrotna trochę jest skomplikowana, żeby dojść, wyjść i zejść. Na końcu jest wielki klif, można z niego spaść. I tak to wygląda. Aldona rozmawia, bo tam Gostek ma fajne kadzidełka. No, pięknie pachną. Bardzo często w Iranie będziecie słyszeć pytanie, skąd jesteście. Tu taki protip. Nie mówcie Poland, bo oni myślą wtedy Holand i trzeba wytłumaczać. Trzeba mówić Lachistan. Lachistan. I oni wtedy wiedzą, skąd jest Lachistan. Czasami mówią Nie, oni nie
nie wiedzą, Lewandowski. to jest kurek przede wszystkim. Kurek, tak. Tylko oni mówią korek, Korek, tak. ale uwielbiają go, uwielbiają siatkówkę bardziej niż piłkę nożną. Pani siedzi w rękawiczkach we wszystkim, jakby jej było Ona zimno. ma bardzo fajne... No, ale stylówę ma dobrą. Zwróćcie uwagę, jakie ma spodnie. Tutaj są ubrane, znaczy tutaj to są ubrane kolorowo, ale nawet jeżeli nie są ubrane kolorowo, to pod spodem mają takie żarowiaste spodnie, zakończone takimi fajnymi, błyszczącymi lamówkami. Tak. Ale siedzą w rękawiczkach, mimo że jest prawie 30 stopni. Merci! Merci. Jak coś, to zostawimy Wam na naszej mapie numer do Ahmeda, bo tu naprawdę mało ludzi mówi po angielsku, a męczące jest tłumaczenie wszystkiego, więc bardzo dobrze będzie skorzystać z jego usług. A jest ich tutaj Tych tuk-tuków jest Tuk-tuków mnóstwo. jest mnóstwo. Jak jest poza sezonem i sami Irańczycy to są głównie, to jest naprawdę ich bardzo dużo. Ja się boję, co tutaj się dzieje w sierpniu, jak przyjeżdżają ludzie z innych krajów. Here, the colorful caves must 7 minutes or 10 minutes by walk go down, and at the same time come back 7 or 10 minutes. So, Hormuz Island now, maybe 12, 13 years touristy island, but this place only 5 years to find it. Who to find it? Because 5 years ago, 2 guides from Netherlands come with me. And then he said to me, Ahmed, you wait here 1 hour. After 1 hour, come back here. And he said to me, Ahmed, this place be nice place. Why don't come in here, show the tourists each place? I'm asking him each place. And then go down, and then go to left. You can see the hall. Okay. And then tomorrow again coming here by tourists from Polish. Polish. Polish and Czech. Yeah, Polish and Czech. Polish. And then show to him and enjoy. And then one day coming here is 2 motorbike follow me. With the motorbike, follow me. And then it's Hormuzi people. And then ask me, Ahmed, where are you every day? Go here, here, nothing, just the nature. And then my tourist, he went by walking to the Belly Mountain. And then he follow me, and then he can see. And then, okay, tomorrow I'm coming here before me to tuk-tuk here. And now everybody understand this place. The name Colorful Cave. Colorful is official, but I think it's better Ahmed Cave. Yeah. Should be. Wejście jest dosyć skomplikowane, ma być 50 metrów nisko, a potem ma być ok. Oj, bardzo nisko. Jedno jest pewne, poziom tlenu to tutaj jest bardzo niski i tutaj nie jest w tej jaskini tak jak normalnie jest w jaskiniach, czyli chłodniej, tylko bym powiedział, że jest wręcz gorącej. Jest bardziej gorąco niż na zewnątrz. No. I poziom powietrza jest bardzo niski. Ale jest pięknie, tylko jest słabo oświetlona. No bo 5 lat temu dopiero odkryli. Tak. Ja bym tutaj dała jakieś światła i po prostu tutaj ludzie z całego świata będą się zjeżdżać, bo to jest najpiękniejsza jaskinia, jaką ja widziałam w życiu. Tak, jest po przepięknie. prostu to jest... Oczywiście film ani zdjęcia tego nie oddadzą niestety. No jak nie, zobacz, ale... co jest tu. Ale to jest po prostu tęcza, to jest kolorowa tęcza. Czego tak kaszlasz? Było bardzo mało powietrza. Jaskinia jest niesamowita. Ja nie wiem, czy to nie jest najpiękniejsza jaskinia, w jakiej ja byłam. No bo, znaczy ogólnie fajne są jaskinie, te stalaktyty, stalagmity i tak dalej. Ale tutaj jest po prostu tęcza. Tak. Rzeczywiście, faktycznie jest tęcza. Minerały robią po prostu robotę. Błyszczy się to wszystko. Jeszcze jest bardzo dużo soli na końcach. Z tym, że zauważyliśmy co? Że to się psuwa, to jest duża erozja. Być może dlatego nie jest to tak popularne jeszcze. Bo to jest niebezpieczne. No coś trzeba tutaj porobić, myślę, pod turystów. To znaczy jakieś zabezpieczenia i światło, żeby to było dobrze widać, Tak. bo... Albo ze sobą brać bardzo mocne światło, możecie tu wziąć, to wtedy będzie po prostu tak... Sztos. Oh.
to wszyscy będą od Was pożyczać. Jesteśmy na plaży żółwi i jak to bywa z naszym szczęściem do żółwi nie ma. Będą dopiero za około 2 miesiące, czyli w marcu, będą tutaj składać jaja, a mają fajnie, bo raczej im tutaj nikt nie będzie przeszkadzał, z tego powodu, że ten klif stanowi najładniejszą ozdobę tej barierę plaży. dla ludzi, którzy chcieliby sobie tak, to... trzeba iść naokoło po takich kamieniach, więc one mają tutaj spokój i dlatego składają jaja. Kończymy przygodę z Ahmedem, kończymy przygodę z Martinem. Właśnie nie przedstawiliśmy Was i z Ireną. Oni są z Czech właśnie. Przylecieli tutaj i wspólnie tuk-tukiem. I tak wyszło, że wspólnie podróżowaliśmy Tak. i było bardzo miło, było bardzo zabawnie i polecamy tą wyspę. Tak. We put a point on the map and you now can expect a lot of people from Poland. I hope so. Yeah. Thank you. You're well. Naprawdę polecamy gościa, bo jest bardzo dobry. Polecamy? Tak. Bardzo dużo informacji i naprawdę bardzo dobry przewodnik. Dobrą decyzję podjęliśmy, że nie pojechaliśmy motorem. Dobra, bo nam tu już następni pykają. Hello.